Dzisiaj, jak dobrze wiecie, mamy 17 lutego 2024 roku. W dniu dzisiejszym swoje 58 urodziny obchodziłby jeden z najważniejszych muzyków w historii muzyki metalowej, a przede wszystkim black metalowej i viking metalowej. Z tej okazji postanowiłem nagrać ten oto materiał. Pewnie się niektórzy już domyślają, o jaki zespół chodzi. Mowa oczywiście o zespole Bathory i będzie dzisiaj o albumie Twilight of the Gods. Tak więc dzisiaj, z racji na to, iż swoje 58 urodziny obchodziłby sam Thomas Quorthon Forsberg, lider i założyciel Bathory, to w związku z tym zrecenzuję dzisiaj jedną z płyt tegoż legendarnego zespołu, czyli album Twilight of the Gods. Tak więc, album Twilight of the Gods został wydany 29 czerwca 1991 przez Black Mark Production, nagrany zaś w kwietniu 1991 w Montezuma Studio w Sztokholmie, a wyprodukowany został przez bossa, czyli Börje Forsberga, ojca Quorthona. Tak więc, Twilight of the Gods to jest szósty z kolei album Bathory. Jednak zanim w ogóle weźmiemy się za omawianie tej płyty, należałoby mniej więcej prześledzić ścieżkę muzyczną, przez jaką przeszedł ten zespół. Tak więc pierwsze albumy Bathory, takie jak Bathory, The Return of Darkness and Evil, Under the Sun of the Black Mark, to są klasyczne albumy black metalowe pierwszej fali. Wiadomo, że muzycznie tego jeszcze nie można nazwać 100% black metalem, ale wiecie, pierwsza fala to było coś troszeczkę innego niż druga fala. No, albumy to były takie, można powiedzieć, bezpośrednie, w dużej mierze szybkie, krótkie. Natomiast już z czwartym albumem, czyli wydanym w 88 albumie Blood, Fire, Death, o, dokładnie to, co mam na koszulce, to tutaj już Quorthon powoli zmieniał ścieżkę muzyczną, bo zaczęły się pojawiać tutaj jakieś poniosłe motywy, bardziej rozbudowane, dłuższe numery, ale wciąż były jeszcze te takie bezpośrednie blackowe chłosty, jak na Under the Sun of the Black Mark. Bo takich długich kawałków to tam mieliśmy bodaj dwa, czyli A Fine Day to Die i tytułowy Blood, Fire, Death. Ale już z następnym albumem, czyli wydanym w 1990 legendarnym Hammerheart, już tutaj Quorthon się całkowicie rozwinął, jeśli chodzi o podniosłe motywy, jakieś dodatkowe instrumenty pokroju akustycznych gitar, czy nawet momentami jakichś folkowych struktur melodyjnych. I dla wielu osób te dwa albumy, ze wskazaniem na ten drugi, to większość uważa te albumy za początek viking metalu. No i w ten sposób dochodzimy do szóstego wielkiego dzieła mistrza, czyli wydanego w 91 Twilight of the Gods, który to swój tytuł czerpie z opery Ryszarda Wagnera pod tytułem Götter Dämmerung, czyli dosłownie tłumacząc Zmierzch Bogów. Nie mylić z dziełem Zmierzch Bożyszcz, bo to akurat jest dzieło literackie Fryderyka Niczego. Tu chodzi oczywiście o właśnie dzieło Ryszarda Wagnera. Swoją drogą, jak się przyjrzycie tej okładce, to zauważycie, że jest ona inspirowana choć odrobinę z obrazowaniem opery Ryszarda Wagnera autorstwa Maxa Brucknera. Ale dobra, jeśli chodzi o muzykę, to co mamy zawarte na tym albumie? Ja bym powiedział, że Twilight of the Gods to jest to, co mieliśmy na albumie Hammerheart, tylko że jest to rozwinięte. Bo już na Hammerheartie mieliśmy totalny krok naprzód, jeśli chodzi o dłuższe, bardziej złożone numery, dodatkowe instrumenty, ewentualnie jakieś folkowe wpływy. To można powiedzieć, że to był taki okres glorii, chwały Bathory. I ja bym powiedział, że ten album rozwija to, co było już zaczęte wcześniej. Co ten album według mnie poprawia względem swojego poprzednika? Na pewno powiedziałbym, że produkcja tego albumu jest nieco lepsza. Bardzo wyraźnie jest tutaj bas, mocno taki wypchnięty do przodu, bym powiedział. Perkusja też bardzo jest wypchnięta do przodu, tak jak bas. Generalnie cała sekcja rytmiczna. Plus wokal Quorthona na moje ucho jest nieco czystszy i brzmi po prostu lepiej. No, wiadomo, że Quorthon technicznie nie był najlepszym wokalistą, ale do muzyki Bathory jednak był w stanie się wpasować. I według mnie to jak najbardziej było na miejscu. Ale muzycznie, oto tu już mamy
długie numery, niemal wszystkie. Są to nawet 2 utwory trwające ponad 10 minut, czyli tytułowy Twilight of the Gods oraz Blood and Iron. Ale pozostałe numery też nie są wcale takie krótkie. One są raczej w średnim, ewentualnie wolnym tempie. Są bardzo klimatyczne, nastrojowe. Ja bym powiedział, że klimat na tym albumie jest taki, że słuchając tej płyty można się wręcz udać w jakąś taką daleką podróż. Dosłownie taką podróż wikingów na jakąś wielką wyprawę. Wystarczy, że posłuchacie sobie takich utworów jak na przykład Under the Runes. No, klimat jest moim zdaniem wręcz nie do opisania. No i dodaję te chórki jakieś tutaj, które mamy, dodatkowe instrumenty. Wszystko tutaj brzmi moim zdaniem doskonale i w rewelacyjny sposób buduje nastrój tegoż albumu. Faktycznie można zwrócić uwagę na to, że kompozycje na tym albumie są przeważnie długie, ale one są wyjątkowo chwytliwe. Szczególnie bym tutaj tagował utwór For Blood by Thunder. Dla mnie osobiście najlepszy numer, jaki Quorthon napisał w swoim życiu. Wspaniała kompozycja. Zresztą wszystkie utwory na tym albumie moim zdaniem są wspaniałe i one doskonale budują klimat i nastrój tej płyty. Jak mówiłem, można dosłownie słuchając tej płyty udać się w daleką, długą wyprawę. Najlepiej się tego albumu słucha właśnie jak jest zima i śnieg spadnie, to można właśnie się udać w jakąś daleką podróż i ten album dosłownie przynosi w zupełnie inny świat. To moim zdaniem Quorthon doskonale rozumiał i był w stanie swoją muzyką przenieść w zupełnie inny wymiar. Nie tylko ten album, ale na przykład Hammerheart wspomniany, czy Nordland 1 i Nordland 2. I te utwory, jak mówiłem, są wyjątkowo chwytliwe i pamiętliwe, dzięki czemu one zostają w pamięci na dłużej i można je sobie później nucić, jak właśnie For Blood by Thunder, czy To Enter Your Mountain chociażby. Ten album był w pewnym sensie też, można powiedzieć, przełomem dla zespołu, ponieważ był to koniec pewnego etapu w dyskografii Batory na pewien moment. Ponieważ, jak mówiłem, pierwsze albumy to był pierwszofalowy black, ale później zaczęła się ta wikingowa era. Niektórzy do tej wikingowej ery zaliczają nie tylko Hammerheart i Twilight of the Gods, ale po części też Bloodfire Death. No bo to był, można powiedzieć, w pewnym sensie początek. Później Quorthon odszedł od tego viking metalu, bo jak to stwierdził sam ojciec Quorthona, no to jak wszyscy doskonale wiemy, w czasie kiedy ukazał się ten album, no to w Norwegii szalały przestępstwa na tle religijnym. Chodzi oczywiście o te podpalenia kościołów dokonywane przez norweską scenę black metalową. Wiem doskonale, jakimi zespołami się inspirowały tamte zespoły. Jednym z tych zespołów było właśnie Batory. I jak się Quorthon dowiedział, że ci muzycy jako jedną z inspiracji wskazują właśnie zespół Batory, to ten, że tak powiem, odszedł od tego, co grał wcześniej i w 1994 dostaliśmy album Requiem, rok później Octagon, które no odeszły całkowicie od tego viking metalu na rzecz bardziej thrash metalu lat 80. No, ten eksperyment moim zdaniem nie był udany. No później już Quorthon wrócił do klimatów bardziej wikingowych. Mam tu na myśli albumy takie jak Blood on Ice czy oba Nordlandy, które moim zdaniem są wspaniałe. Generalnie większość albumów Batory moim zdaniem była wspaniała. W sumie chyba jedynymi wyjątkami są właśnie Requiem i Octagon, które moim zdaniem były nieudane, ale Twilight of the Gods moim zdaniem jest albumem wielkim i wspaniałym.
Na zakończenie warto byłoby jeszcze tutaj wspomnieć o kompozycji wieńczącej to wydawnictwo, czyli utworze Hammerheart, który wbrew tytułowi wcale nie pojawia się na albumie Hammerheart, a właśnie na Twilight of the Gods. Co prawda tekst do tego utworu napisał Quorthon, ale muzyka tutaj zawarta jest oparta na jednej z części suity Planety autorstwa Gustawa Holsta, a konkretniej czwartej części Jowisz. Więc utwór totalnie inny niż reszta tej płyty. Powiedziałbym nawet, że kompletnie się różniący od większości twórczości Bathory. Utwór bardziej utrzymany w klimatach muzyki klasycznej, ale moim zdaniem pasuje do tej płyty. On brzmi wspaniale, bardzo klimatycznie. Ja powiem całkowicie szczerze, że nieraz słuchając tego utworu mam gęsią skórkę. On jest tak wspaniały. Zresztą inspiracje muzyką klasyczną w przypadku Bathory nie powinny dziwić, bo o czym można nawet przeczytać w książce Krew, Ogień, Śmierć, Historia szwedzkiego metalu. Quorthon też za młodu uwielbiał muzykę klasyczną, kochał chociażby takiego Wagnera, o którym już wspominałem, więc tutaj inspiracja jest jak najbardziej wskazana. Utwór ciekawy, oryginalny i różniący się od reszty płyty. Bardzo fajny numer jak na zakończenie albumu. Now that the wind calls my name and my star has faded, hardly a glimpse up in the empty space. Can the wise one-eyed great Father in the sky still my flame? Więc cóż zatem mógłbym powiedzieć? Ja uważam, że Twilight of the Gods to jest najlepszy album Bathory i płyta piękna, wspaniała. No cóż więcej mogę powiedzieć, ja ten album kocham. To jest może nietypowa opinia, bo wiem doskonale, że dużo więcej osób woli na przykład Hammerheart, znacznie więcej osób woli Blood, Fire, Death, a niektórzy też wolą powiedzmy Under the Sign of the Black Mark, czy nawet nie wiem, Blood and Ice. Ale dla mnie najlepszym albumem jest właśnie Twilight of the Gods, co wcale nie ujmuje pozostałym albumom Bathory, bo jak wspomniałem, ja większość albumów Bathory kocham. Na przykład taki Blood, Fire, Death, moim zdaniem obok tej płyty najlepszy album Bathory, nie wiem, oba Nordlandy, Hammerheart, Under the Sign. Bathory to generalnie był wielki zespół, niezwykle wpływowy, zaznaczmy też, w końcu wiemy doskonale, że Battle z Bathory nie ma w większości zespołów black metalowych, nie ma w większości viking metalu, czy powiedziałbym nawet pagan metalu. Myślę, że w znacznej części dzisiejszej ekstremy by nie było, gdyby właśnie nie Quorthon i zespół Bathory. Także ja uważam, iż jest to album na tyle wspaniały, że po prostu trzeba go znać. Więc jeśli nie znacie twórczości Bathory i tej płyty przy okazji, to go gorąco polecam. Jak mówiłem, to jest arcydzieło. Także to ode mnie byłoby na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!